Wygrzewanie podłogówki. Przed kładeniem po prostu posadzki, jeżeli wylewka była wykonana niedawno, warto przeprowadzić wygrzewanie jastrychu. I dzisiaj pokażę Ci, jak to zrobić. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to aktywowanie trybu wygrzewania jastrychu. Aby to zrobić, trzeba wejść w tryb serwisowy, czyli przytrzymać przez 3 sekundy dwa skrajne przyciski. Następnie wybrać parametr B2, w zasadzie pod menu B2, bo to jest dopiero dostęp do ustawień wewnętrznych kotła. I pod parametrem .5 są programy do wygrzewania podłogówki. Standardowo klientom ustawiam charakterystykę C. Te charakterystyki pojawią się tutaj na ekranie i numerki będą odpowiadać odpowiednim wykresom. Natomiast czwórka odpowiada temu, co akurat tutaj będę chciał zaprogramować. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o sam kocioł. Kocioł przez 30 dni albo 21, w zależności od wyboru, który program wybierzemy, będzie podgrzewać wyłącznie podłogę. I tak, ja sobie jeszcze tu przy okazji zmienię dwa parametry, czyli maksymalna temperatura 82 na podłogę to jest niebezpiecznie. Max 45. Bo przy podłogówce po prostu nie można dawać więcej niż tak naprawdę 45 i pompa idzie na maksa. Bo tu jest duże mieszkanie i to musi mieć możliwość, że tak powiem, dmuchania dalej. Dobrze. Jeżeli byśmy jednak chcieli się pozbyć wcześniej wygrzewania podłogówki, musimy po prostu jeszcze raz wejść w ustawienia, znaczy menu serwisowe, ustawienia parametrów kotła, parametr 5, czyli wygrzewanie jastrychu i po prostu go wyzerować, czyli zamiast cokolwiek tego co jest, ustawić 0. No i tyle, i kocioł wtedy przestanie wygrzewać podłogówka. Bardzo dobre pytanie, dziękuję. I po ustawieniu tego parametru, czyli aktywowaniu programu wygrzewania jastrychu, musimy zadbać, żeby wszystkie obiegi podłogowe były otwarte w trakcie tego wygrzewania. Albo możemy to zrobić w mniej pewny sposób, czyli programując sterowniki pokojowe na 35 stopni, ale ma to takie zagrożenie, że jeżeli robimy to latem, to podłoga może nam tak wygrzać pomieszczenie, że po prostu będzie tutaj nawet więcej niż te 35 stopni. A dwa, jeżeli to jest jeszcze budowa, tak jak na przykład tutaj, przy braku zasilania może być tak, że któryś ze sterowników po prostu się rozprogramuje i wtedy dana pętla i dane pomieszczenie nie będzie wygrzewane. Także ja proponowałbym inne rozwiązanie. Zapraszamy Bercika dalej. Więc według mnie dużo lepszym rozwiązaniem jest odkręcenie wszystkich siłowników. Nie trzeba ich odkręcać i ściągać. Wystarczy, żeby po prostu były tak lekko zakręcone, tak żeby po prostu nie pomylić później przy skręcaniu, który siłownik jest do którego pomieszczenia. Ale przy tak dużym ludzie, nawet kiedy te siłowniki by opadły, dalej obiegi będą po prostu pracować. I to w zasadzie tyle z tego, jak przygotować wygrzewanie jastrychu, czyli wylewki pod podłogówkę.